Szanowni Państwo, koję oczy widokiem jednej z odnóg Mekongu, gdyż jesteśmy w delcie tej rzeki. Partnerem tego odcinka są aplikacja i karta Zen. Dzięki posiadaniu takowej karty możecie zapłacić bezgotówkowo również w miejscowych agroturystykach. A pamiętajcie, że nominały w Wietnamie są ogromne. Generalnym partnerem wszystkich naszych wietnamskich wojaży jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie przybyć również w wietnamską deltę Mekongu. Dzień dobry Państwu, ukłony niziutkie z delty Mekongu. Słońce już dość wysoko, ale jeszcze nie grzeje przerażająco. No po prostu piękny poranek. Jeśli oglądaliście nasz poprzedni odcinek z wietnamskiej eskapady, to wiecie, że przed dojazdem do naszego homestaya w owej delcie przejeżdżaliśmy przez miasto Ben Chai i nawet byliśmy tutaj na targu. I to jest znowu to miasto. Dlatego ono, że jest bazą wypadową do wędrówki wodnej po dużym fragmencie delty. Tutaj właśnie mamy zabukowaną jednostkę i nią będziemy poruszać się po mekongskich odnóżach. To jest ta oto zacna jednostka. Hello. Jedziemy. Pływanie po delcie to obowiązkowy punkt programu zwiedzania okolic. Można wynająć różne jednostki. Najbardziej typową jest sampan. I nie chodzi tutaj o szampana wymówionego przez kogoś, kto sepleni. Sampan to nazwa tutejszej łodzi. Ale ona jest dużo mniejsza, wąska i chybotliwa. No więc poprosiliśmy o jednostkę szerszą, no i dostaliśmy niemal transatlantyk. No zobaczcie, jakie luksusy. Czeka na nas już zimny kokos, pełen kokosowej wody w środku. Czekają owoce. Bardzo lubię to. Rose apple, czyli różane jabłka, tak to chyba trzeba by było przetłumaczyć. To jest bardzo dobra rzecz. No i pływamy, ale nie pływamy tylko dla samego pływania, gdyż będziemy się zatrzymywać i będziemy starać się opowiadać, będę ja starał się opowiadać o tym, co ta ziemia rodzi, z czego ci ludzie żyją, co tutaj produkują. No to jest na przykład niezwykle ważny trop, ale spokojnie. To wszystko odbędzie się w stosownych miejscach. O, to jest sampan właśnie, taka mała łódka. Naszą jednostką dowodzi pan Mang i wykonuje swoją pracę od 25 lat. Zatem jesteśmy w niezwykle pewnych rękach. Co jest jeszcze bardzo przyjemne tutaj? Mianowicie klimat. No z jednej strony to jest najgorętsza część Wietnamu. O ile na północy na przykład ryż udaje się maksimum 2 razy do roku, tak tutaj żniwa ryżowe mamy 3 razy do roku. To właśnie tutaj mamy ów owocowy spichlerz. Jeszcze będę o tym mówił. Dla miejscowych to są normalne owoce, dla nas to są rzeczy niezwykle egzotyczne, no więc się trochę nad tym pochylimy. Ale ów upał, kiedy się płynie i jest się owiewanym bryzą, widzicie, co mi się z Capellino dzieje,
Chyba za chwilę w ogóle go zdejmę, bo mi go może z czapy zerwać, bo jest cudowny wiatr, chłodzi, zatem temperatura idealna. No i w ogóle jest pięknie. Podpłynęliśmy pod drzewo mangrowca. To drzewo ma swoje zastosowanie i to wielorakie. To jest na przykład owoc mangrowca, który używany jest do zakwaszania. Kwiaty mangrowca są jadalne. No i korzenie również się wykorzystuje, mianowicie robi się z nich coś w rodzaju korka. Czyli można tym zakorkować wino i różne inne napitki, ale również jeśli gracie w badmintona, a Wietnamczycy grają w badmintona wspaniale. Ja jestem niemal tak dobry jak oni, gdyż jestem niewielkiej postury i jestem po prostu azjatycko zwinny. Zatem lotki do badmintona mają w sobie, w główce tej, o którą uderza paletka, jeśli... Dziękuję. Mają w sobie korzeń mangrowca. Widzicie? Tutaj się niemal nic nie marnuje. A to jest owoc. Jeden i drugi. I trzeci tu. Cała delta liczy sobie powierzchniowo 40,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Już w Kambodży, w jej stolicy, w Phnom Penh, Mekong rozdziela się na dwie odnogi. Następnie tych odnóg robi się 6, by finalnie było ich 9 i właśnie 9 odnogami rzeka wpada do Morza Południowochińskiego w Wietnamie. Ale pomiędzy tymi odnogami mamy kanały przeróżne. One czasami mają wielkość naszych rzek, czyli są w naszej skali europejskiej ogromne, a często są to kanały małe, pomiędzy nimi ziemia, czasem spłachetka, a czasem wielkie tereny. Ziemia niezwykle żyzna, ale to, co pływa, wszystko to, co pływa po delcie, kanałach i głównym nurcie, jest bardzo charakterystycznie zdobione. Otóż mamy tutaj na dziobie namalowane oczy. Wszystkie jednostki mają namalowane oczy. Chodzi o to, by te oczy strzegły tych, którzy tymi jednostkami pływają, którzy na tych jednostkach pracują i często którzy na nich mieszkają, bo są też jednostki mieszkalne. Jeśli zobaczymy sporą jednostkę, która nie ma oczu, oznacza to, że należy ona do rybaków, którzy wypływają poza deltę, czyli wpływają na Morze Południowochińskie. Tam oczy nie są uznawane, bo ryby morskie mogłyby pomyśleć, że to jest jakiś stwór ogromny z oczyma, który zechce na nie zapolować i po prostu się spłoszyć. A teraz, moi drodzy, jak tuszę, przybijamy do brzegu. Ludzie potrzebują budulca. Oczywiście jest tutaj pod dostatkiem drewna, zwłaszcza z palm kokosowych, ale potrzebują też budulca trwalszego. Zatem ten region wyspecjalizował się w produkcji cegieł. Materiał wyjściowy to glina i tutaj przywozi się glinę z pól ryżowych. Teraz w tym naczyniu ona jest mieszana z wodą. Tutaj zakładana jest forma, no i wychodzi z tego taki gliniany baton. Taki gliniany baton, który następnie w tym miejscu właśnie tak jest nacinany. Formy są dwie, gdyż mamy dwa rodzaje cegieł. To jest jeden rodzaj i tym się głównie wykłada posadzki, a to jest drugi rodzaj z dziurami w środku. To służy do konstrukcji ścian. Ta jest większa, ale przez to, że pusta w środku, lżejsza. No dobra, ale teraz to już pocięte
musi wyschnąć, więc najpierw jest suszone na słońcu, ale potem trzeba sprawić, żeby to nabrało rumieńców. Po wysuszeniu na słońcu, niezależnie czy mamy tę mniejszą cegłę czy większą, ona zawsze ma taki kolor. No ale to dzieje się dalej. Uwrumiany kolor jest tylko efektem ubocznym najważniejszego procesu, któremu cegła musi być poddana. Mianowicie chodzi o proces wypalania. Dopiero wypalenie nadaje cegle właściwą twardość. No to są właśnie cegły przygotowane do wypalenia. A ten proces odbywa się w takich ogromnych piecach. Cegły muszą tam w środku spoczywać przez 20 dni. 20 dni to jednak nie wszystko, bowiem tu jest potwornie gorąco i wyjęta stąd od razu cegła niewystudzona byłaby jeszcze krucha. Zatem kolejne 7 dni nie pali się już w tym, cegła stygnie, a potem kilka dni zajmuje wyjmowanie cegieł z tego. Kiedy się to robi, to wszystko pakuje się po szczyt. Też ciekawe jest, jakiego materiału używa się jako paliwa. Ten materiał leży tutaj i jest bardzo charakterystyczny dla tych stron. Jak mamy ziarenka ryżu, które jemy, to trzeba je pozbawić tej otoczki. To są plewy ryżowe. To jest młóciny, można by to terminem zbożowym nazwać. I to jest dobry termin, ponieważ ryż to jest również zboże. To również tutaj przyjeżdża razem z tą gliną z pól ryżowych. No i dzięki temu dowiedziałem się, iż ryż ma tak wszechstronne zastosowanie. To, na czym rośnie, jest materiałem, a to, co się z ziarenek usuwa, jest paliwem. Nieuskany ryż jest u nas bardzo modny ostatnimi czasy. Nieuskany ryż jest zdrowszy. Dieta długotrwała, oparta o ryż łuskany może spowodować chorobę beri-beri. Ale jadajcie czasami, przynajmniej również ryż łuskany. Pomyślcie bowiem, jeśli wszyscy na świecie zaczną mianowicie jeść ryż niełuskany, pozbawimy miejscowych ceglarzy paliwa i znikną nie tylko te cegły, ale znikną również te wspaniałe piece, które wyglądają niczym wczesnochrześcijańskie katedry. W tym miejscu mamy niejako domknięcie procesu. To jest popiół z tego pieca, z tych ryżowych łusek. No i co się z tym popiołem dzieje? Zabierają go właściciele pól ryżowych, rozsypują na tych polach, aby je użyźnić. W ten sposób ryżowe koło się domyka. Dokładnie naprzeciw cegielni mamy inny rodzaj aktywności. Widzicie te kominy, które dymią. To są miejscowi węglarze. No, w Bieszczadach też węglarze dymią, wszakże inny mają materiał, który dymi. Tutaj wytwarza się węgiel drzewny z wypalanego kokosa, dokładnie z łupin kokosa. Widzicie sterty łupin kokosowych i one są poddawane w piecach bardzo podobnemu procesowi, jak w wypadku węgla drzewnego. To jest wspaniały materiał palny, który do nas wszakże niemal nie dociera. Pewnie można to gdzieś kupić, bo u nas już wszystko można kupić, ale tutaj, jak robimy sobie gryla, no to kupujemy właśnie coś takiego. Kraj korzysta z tego, co ma, a jeszcze ten węgiel może być poddawany dodatkowej obróbce i robi się z tych kokosowych łupin takie specjalne węgle filtrujące. To w każdym razie dzieje się właśnie tutaj. Wietnam jest 7. na świecie producentem kokosów, ale że wyspecjalizowali się oni tutaj w wyrobach kokosowych, więc jest już 3. na świecie eksporterem tychże wyrobów. A
50% wietnamskich kokosów pochodzi nie tylko z samej delty, ale właśnie z tej konkretnej prowincji. Mamy tutaj specjalizację, zatem ten zakład zajmuje się wyłącznie obieraniem kokosów z łup. To są już kokosy dojrzałe. Przy pomocy takiego prostego urządzenia jeden człowiek jest w stanie pozbawić łupiny 1000 orzechów kokosowych dziennie. Tutaj odkłada się obrane kokosy. One wędrują na przykład do tłoczni oleju kokosowego albo też do fabryki słodyczy, ale łupin się nie wyrzuca, ponieważ i z łupin można parę rzeczy zrobić. To jest włókno, z którego robi się różnego rodzaju maty, a ten proszek tu pod spodem służy jako nawóz. Na przykład też tutaj, no bo wszystko jest w pobliżu, mamy miejsca, w których uprawiane są drzewka bonsai. I właśnie podłoże jest kokosowe. Kokos to jest tak naprawdę jedna z najbardziej wszechstronnych roślin znanych ludzkości. Rzucam tam zatem to, gdzie jest tego miejsce. Ta górka będzie wraz z upływem dnia rosła. Brzegi, zwłaszcza tych węższych kanałów, są szczelnie porośnięte palmami o nazwie nipa. Również dość wszechstronne zastosowanie. Te palmy stoją w wodzie, a korzenie zapuszczają w bagnistym mule, który tutaj jest. W związku z tym ich liście są odporne na gnicie, więc nawet w czasie pory deszczowej nie gniją, jak się z nich zrobi poszycie dachowe. Sok z owej palmy wykorzystywany jest do robienia cukru palmowego, a owe owoce, zwane tutaj kokosami wodnymi, po prostu się je. Palma nipa i jej owoc widziane tym razem z ziemi, a nie z rzeki. Tak to właśnie rośnie. Ale mało kto wie, że rosną tutaj również kakaowce. Tak jest. Wietnam jest poważnym producentem kakao, a zwłaszcza ta jego część. To jest właśnie drzewo kakaowca. Tutaj mamy pewnego rodzaju demonstrację przyzakładową dla zwiedzających. No mamy owoce kakaowca, mamy kakaowca ziarna, mamy w końcu demonstrację tego, jak owe ziarna muszą zostać uprażone, by móc z tego zrobić kakao i czekoladę. Mamy też wokół na parze masę kakaową. No i mamy gotowe czekolady. Dostrzegłem 3 smaki. No, bardzo charakterystyczna rzecz, czyli czekolada mleczna, czekolada aromatyzowana kawą, mam nadzieję, że wietnamską, i czekolada solona. Solone słodycze, solona czekolada, słony karmel, to są rzeczy bardzo modne dzisiaj u nas. Ale kto wie, czy ta moda właśnie stąd się nie wywodzi, ponieważ tutaj smak słony jest niezwykle ważny, no również ze względów klimatycznych. Jak jest tak gorąco i człowiek się poci, to musi soli zażywać, więc tutaj owoce je się z solą i z chili, zwłaszcza takie, które są kwaśne, ale nie tylko. Więc kto wie, być może coś, co dla nas jest nowum, tutaj już nowum nie jest. No więc jak to smakuje? Przede wszystkim niezwykle aksamitna konsystencja i wyczuwalne ziarenka soli. Czy ja to wezmę do domu? Nie, ale tylko z jednego powodu. Jak wsadzę to na łódź, a mamy przed sobą dalsze plany, to zamieni mi się w tym klimacie w całkowicie płynną masę. Podejrzymy teraz, jak się robi kokosowe cukierki. Odartego z wierzchniej łupiny kokosa pan rozłupuje. I co z niego wycieka? Woda kokosowa. I teraz rozłupany kokos wędruje do takiej specjalnej maszyny i pan odziera go z tych miększych części wnętrza. Pani ma tutaj specjalny jakby wyciskacz. To jest wrzucane do tej maszyny
I to właśnie, dopiero to może być nazywane kokosowym mleczkiem, więc to, co samo z siebie jest w kokosie, ten płyn, to kokosowa woda, a to jest kokosowe mleczko. Takie mleczko, jeśli ma trafić do handlu w puszkach albo w kartonach jako składnik sosu, to jest jeszcze wodą rozcieńczane. Natomiast tutaj to musi być na tyle gęstsze, że musi jeszcze być gotowane. Tutaj robiony jest no, w zasadzie kajmak kokosowy. Odparowywane jest i następnie formuje się z tego takie właśnie cukiereczki. To jest dość ciekawe. Rzecz higieniczna, ale zarazem również jadalna, gdyż to, w czym to jest owinięte, to nie zwykły papier, lecz papier ryżowy, więc można to, nie zdejmując tego opakowania, wsadzić sobie do buzi. No tak, z mleka robi się krówki, a z mleczka kokosowego robi się kokosowe krówki. Super rzecz. Pani to też zawija w zwykłe papierki. Na stoisku obok cukierków mamy również wódki lecznicze. Najczęściej żmija plus żeńszeń. O, tutaj sama kobra ze środka na nas spoziera. Te są zapakowane i szczelnie zakręcone. Zatem prawdopodobnie są tu sprzedawane z myślą o zabraniu sobie pamiątki. I broń Boże, tego nie róbcie, jeśli chcecie coś takiego stąd zabrać i wwieźć do Polski. To jest surowo zabronione w Polsce, w Unii Europejskiej i w ogóle w Europie. Jak znajdą przy was taką oto flaszeczkę, nawet najmniejszą, to zapłacicie bardzo srogą karę i jeszcze inne możecie ponieść konsekwencje. Jeśli natomiast chcecie napić się tego na miejscu, a ten słój widać, że jest częściowo pusty, służy właśnie do degustacji na miejscu, to również pamiętajcie, że nikt tego tutaj nie pije, żeby się upić. To jest naturalna medycyna. Kieliszeczek, głównie osoby starszej, nie kieliszeczek co 5 minut, a kieliszeczek co parę dni. Miarkujcie, to nie jest rzecz, żeby się tym uchlać. To naprawdę w nadmiarze może zaszkodzić. Budynek ów mieści hodowlę jaskółek. No skoro jest gołębnik, to może być też jaskólnik albo jaskółkarnia. Chodzi o konsumpcję, ale nie lękajcie się, nie chodzi o konsumpcję jaskółek. Chodzi o jaskółcze gniazda. W kuchni chińskiej, wietnamskiej, ale i tajskiej bardzo słynna jest zupa z jaskółczych gniazd, bowiem jaskółki, budując te gniazda, używają swojej śliny, więc tam jest mnóstwo białka, protein, no i smak. No i właśnie tu się jaskółki hoduje, żeby potem te gniazda wysłać do handlu w dwóch postaciach. Albo znacznie tańszej, nieoczyszczonej, albo droższej, oczyszczonej, bo żeby z tego ugotować zupę, należy wybrać bardzo precyzyjnie odchody, pióra, no i to wszystko, co nie jest owym materiałem zasadniczym, z których jaskółki uwiły gniazdo, łącząc ten materiał swoją śliną. No więc sami musicie zdecydować, czy chcecie wersję tańszą, czy droższą. Jeśli pójdziecie po taniości, to was ostrzegam, że żeby coś takiego obrać, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, a poza tym trzeba być niezłym specjalistą i ów proces trwa parę godzin. Lepiej zapłacić więcej i mieć obrane. A tak naprawdę można też w ogóle tego nie próbować. Ja nie próbowałem. Zmieniliśmy środek transportu, bo mamy dwa miejsca, które są dość sporo oddalone od wody, więc by nie chodzić, wzięliśmy tuk-tuka. Ale dzięki temu będziemy mieli deltę widzianą zarówno z wody, jak i z lądu. Będziemy mieli silnik łodzi i silnik tuk-tuka. Cały czas kultywowane miejscowe rzemiosło. Ten rodzaj trawy nazywa się tużyca. Jak sprawdziłem, w Polsce również występuje, ale to prawdopodobnie jest ogromna rodzina i nie wiem, czy akurat dokładnie ta tużyca rośnie w Polsce. Chodzi o to,
że ta trawa w stanie świeżym jest bardzo długa i zielona. Następnie się ją suszy i używa do wyplatania mat. Mamy tutaj takie ręczne krosno przez 2 panie obsługiwane. No i maty, które są niezwykle istotnym elementem miejscowego wyposażenia domu. Tutaj, tak samo jak w Szwecji, zdejmuje się buty przed wejściem do domu i siada bardzo często na takich matach. Jak faceci grają w karty, to również na czymś takim siedzą. Więc jest to piękny przykład miejscowego rękodzieła. Widzieliśmy dotychczas kanały różne, większe i mniejsze, ale póki co wszystkie były żeglowne. A to są te kanały najmniejsze, które tak naprawdę służą już tylko nawadnianiu tej ziemi. Też niezwykle charakterystyczna jest gleba. Jeśli się temu przyjrzymy, to zobaczymy, że to jest po prostu warstwa gliny, warstwa mułu, która jest trzymana pospołu jedynie przez korzenie drzew i innej roślinności. To nanosi Mekong i wszystkie jego odnogi. To miejsce, bardzo możliwe, że to miejsce w porze monsunowej jest częściowo przykryte wodą, bo mamy tutaj ogromną różnicę w poziomach wody pomiędzy porą suchą, taką jak ta, a porą deszczową. Na szczęście, ponieważ jest pora sucha, no więc mamy restaurację. Mamy restaurację, gdzie zaraz pokażę Wam jedną z miejscowych specjalności i nasza łódź zdążyła tymczasem przedrzeć się przez plątaninę żeglownych kanałów i już na nas tam czeka. W karcie jest mnóstwo miejscowych przysmaków. Co się tutaj jada? No to wszystko, co w tych wodach pływa i to wszystko, co po tych drzewach biega. No więc jada się również żaby, jada się i szczury, takie szczury, które biegają po palmach kokosowych. Jedzenie szczurów może się wydawać szokujące, ale spójrzmy w głąb siebie. Przecież ja doskonale pamiętam, jak w Polsce była dostępna kiełbasa z nutrii. W ogóle jadało się nutrię, przecież to jest bardzo podobne zwierzę. Prawdopodobnie jeszcze gdzieś nutrię da się kupić. No, chodzi o to, że jadło się to i je się to, co wokół człowieka zjeść się da. Nie zamówiłem szczura, zamówiłem rybę, która z pewnością znana jest polskim akwarystom. Górami się ona nazywa, tylko że ta ryba w Polsce w akwariach jest maleńka, a to jest górami olbrzymia. Ryba, która zwana jest tutaj słoniowym uchem. No i ta ryba jest pieczona, ona może wystygnąć, gdyż używa się jej namiętnie do zrobienia rolek. Rolek wiosennych tak zwanych. Mamy ciasto ryżowe. No i teraz pokażę Wam, jak to się tutaj po kolei wedle miejscowej kolejności zawija. Wieje bryza, to jest miłe dla ciała, ale niespecjalnie miłe, jak trzeba coś zawinąć. Trzeba rybę obrać. Oczywiście można było poprosić kogoś w lokalu, żeby to pieczołowicie nam obrał, ale spróbuję zrobić to sam, bo potrzebny jest mi taki kawałek chrupiącej ryby. To są łuski, je ściągamy. Tu jest skóra. Nie, łuski to jest to. Dobra, to parzy, ale to pójdzie za chwilę. Teraz układamy sobie pakiecik. Bardzo przyjemny pakiecik. Co zawsze w tym pakieciku jest? Ogórek pokrojony w paski albo też w słupki. Pamiętajcie, że nie wolno przeginać z ilością nadzienia. Więc mam ogórek. Mam też pałeczki, więc będę bardziej tutaj higieniczny nakładając to, bo jeszcze inni po mnie przyjdą. Popełniłem błąd. Mianowicie bazą jest liść sałaty. Teraz na to idzie ananas. Trzymam łapą. Czyli mamy sałatę, mamy ogórek, mamy cieniutkie plasterki ananasa. Teraz mamy wermiszel ryżowy. Układamy sobie ryżowy wermiszel. Ja to tutaj przestawię,
żeby było lepiej widać. Zobaczcie, że nie dochodzę z nadzieniem do samego brzegu. Teraz zioła, przeróżne zioła. Niektóre z nich mają taki rybi smak i zapach. Mnie one akurat smakują, są bardziej rybie niż sama ryba, ale nie wszystkie takie są. I teraz owa ryba. Do środka nic więcej. I teraz zwijamy. Staramy się zagarnąć dłonią jak najwięcej do środka. O tak, pierwsze zwinięcie. I teraz możemy sobie zrobić taką zakładkę, jak się robi u nas przy naleśnikach. Zauważcie, że ja tego ciasta wcześniej nie zwilżam wodą. Nie zwilżam go, ponieważ ono jest świeżuteńkie. U nas trochę ono jedzie do nas, więc pewnie musiałoby być zwilżone. Ale jeśli tak, z mokrymi składnikami chwilę to potrzymamy, zobaczcie, jakie ono się robi. Ono robi się właśnie takie, jakby było zwilżone. I teraz mamy sosy. Najczęściej jest to mieszanka sosu rybnego z chili, z czosnkiem. To może być też sos tamaryndowy. I teraz to się po prostu właśnie w ten sposób moczy. I tak zajada. To jest mieszanka. Sos rybny, jest też cukier, jest chili i jest czosnek. Ten widok jest dla mnie również niezwykle cenny z powodów historycznych. Cofnijmy się do lat 60. XX wieku. Mamy wojnę pomiędzy Wietnamem Północnym a Południowym i Amerykanami. Musi którędyś płynąć zaopatrzenie dla Wietkongu w południowym Wietnamie. Ale dróg bitych jest niewiele i kontrolują je Amerykanie. Zatem pozostają albo ścieżki w dżungli, albo właśnie Mekong i jego odnogi. Pozostaje szlak rzeczny przez Kambodżę. I Amerykanie, by zapobiec temu, powołują specjalną jednostkę. Jednostkę nazwaną Task Force 116, zwaną flotą brunatnej rzeki. A ludzi, którzy w tejże jednostce służyli, zwie się szczurami rzeki. Owa jednostka wyposażona jest głównie w łodzie typu PBR, czyli Patrol Boat River. Konstrukcja z włókna szklanego, bardzo słabo opancerzona, ale dzięki temu lekka i rozwijająca ogromne prędkości. Śruba by się tu nie sprawdziła. Mamy mnóstwo roślin, o które śruba może zahaczyć, więc mamy silnik typu strumieniowego, w zasadzie napęd typu strumieniowego. No i te łodzie płaskodenne zasuwają tutaj. Są też jednostki większe, a wszystkie mają swoją bazę u wybrzeży Morza Południowochińskiego. Tam stoją zacumowane wielkie jednostki desantowe, gdzie po spełnieniu misji te wszystkie łodzie płyną. Zasadzki urządzane przez Wietkong czynione były głównie na zakrętach, takich jak ten. No, zasadzało się w krzakach paru albo parunastu gości, mieli jakiś wyrzutnik, mieli coś, co odpalali, mieli karabin maszynowy. Tę łódź było niezwykle trudno trafić, bo ona bardzo szybko pływała. No i tak to się toczyło i toczyło i toczyło. Jak się skończyło, to wiemy. Myśmy w Krakowie też mieli jednostkę rzeczną w służbie Armii Najjaśniejszego Pana. To były bardzo groźne jednostki, które podpływały aż na wiślane wody koło zaboru rosyjskiego. Prawie pod Sandomierz się zapuszczały. Na jednej z nich służył
słynny niemieckojęzyczny poeta, mianowicie Georg Trakl. Służył również Wittgenstein. To wszystko było. Jak to pięknie, gdy łodzie, które mkną po tym i wszystkich innych akwenach, służą już nie do strzelania do siebie nawzajem, lecz do przewożenia gości. Jesteśmy znowu na wyspie Fukuoka. To oznacza, że nasza wietnamska eskapada powoli się kończy. Tutaj z Polski przylecieliśmy i stąd do Polski odlecimy. Tutaj latają z naszego kraju czartery, gdyż Fukuok objęty jest ruchem bezwizowym. By pojechać, polecieć do kontynentalnego Wietnamu, wiza jest potrzebna, ale jej zdobycie to po prostu formalność. Więc taki ruch Wam polecam. Tutaj plażing i smażing, a tam zwiedzanie. Kiedy po raz pierwszy stąpałem po tej ziemi, w pierwszych chwilach powtarzałem sobie niemal cały czas słynną frazę ze znanego amerykańskiego filmu Good Morning Vietnam. A teraz już od siebie muszę powiedzieć Goodbye Vietnam. See you as soon as possible.